FSCT. Trzeba się skupić, żeby to powiedzieć. Fikcyjna strefa czystego transportu w Warszawie. Opowiem Wam o absurdach strefy czystego transportu, która obowiązuje od 1 lipca. Dziś mamy 9 lipca i sami zobaczcie, co udało mi się ustalić, jak w praktyce strefa czystego transportu działa w Warszawie. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. W dniu dzisiejszym otrzymałam statystyki ilości złożonych wniosków do bazy strefy czystego transportu, jaką składa się w Zarządzie Dróg Miejskich. Na dzień dzisiejszy łącznie złożonych wniosków online od początku czerwca zostało złożonych 8600, z czego 3300 zostało rozpatrzonych pozytywnie. I tutaj zaskakująca liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków w ilości 2900 z uwagi na niepotrzebnie złożony wniosek czy na niekompletność wniosku. W obróbce na chwili obecnej z wniosków online jest dla 2400 pojazdów. W punkcie stacjonarnym Zarządu Dróg Miejskich w obsłudze klienta zostało rozpatrzonych 2400 wniosków od początku czerwca, i te wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Czyli na dzień dzisiejszy mamy około 6000 wniosków rozpatrzonych pozytywnie pojazdów, które podlegają wyłączeniom, mogą wjechać do strefy czystego transportu. Dużo kontrowersji wzbudza to, czy powinniśmy mieć naklejkę, czy nie. Wszędzie w mediach społecznościowych spotkaliśmy się, czy spotykamy się w dalszym ciągu z nagłówkami, że tylko 3% pojazdów jest objętych wykluczeniem wjazdu do miasta, że 97% pojazdów będzie jeździło bez naklejki, bez żadnego problemu, bez żadnych konsekwencji prawnych. Natomiast nie do końca to jest prawdą i tutaj mamy jakby fikcję przepisu, że składając wniosek przy okienku na sali obsługi klienta w Zarządzie Dróg Miejskich pada pytanie do petenta, czy chce zamówić naklejkę na szybę, tą zieloną, która była wszędzie okrzyknięta, że bez tej naklejki nie wjedzie się do strefy czystego transportu w Warszawie. Co jest dla mnie dużym zdziwieniem, to ja tej naklejki przy składaniu wniosku i włączeniu pojazdu wyłączonego, czyli spełniającego takie warunki, które są wskazane w uchwale, nie muszę tej naklejki zamawiać, czyli nie wydaję tych 5 zł, nie zamawiam naklejki. Po zgłoszeniu się w systemie internetowym albo bezpośrednio w sali obsługi mogę bez problemu wjechać do strefy czystego transportu, oczywiście jeżeli spełniam wszystkie wymogi, jakie są do spełnienia przez mieszkańca Warszawy, czy też nie mieszkańca Warszawy, o czym powiem dalej. Czyli tak naprawdę naklejka obowiązuje, ale nie musisz jej mieć. To jest po prostu... Nie mogę. Więc coś, co symbolizuje strefę czystego transportu w Polsce i w Europie, czyli ta zielona naklejka, która w niektórych budzi postrach, w Polsce jej po prostu na dzień dzisiejszy nie musisz mieć, żeby wjechać do strefy czystego transportu. No, abstrakcja. Jedna z wielu zresztą, jeżeli chodzi o strefę czystego transportu w Warszawie. Na tą chwilę, bo ona oczywiście za chwilę może się pojawić w innych miastach Polski. I jak wiemy, że Kraków się do tego przymierza, chociaż się na chwilę wycofał, i inne miasta w Polsce, te, które mają powyżej 100 000 mieszkańców. Jeżeli chodzi o kontrolę, weryfikację pojazdów, które wjeżdżają do strefy czystego transportu, to za to odpowiada Straż Miejska i Policja. Z informacji, jakie udało mi się ustalić, sposób weryfikacji będzie taki, że strażnik miejski, który będzie stał na wjeździe, bo zakaz dotyczy wjazdu
na teren strefy czystego transportu i weryfikacja nastąpi na wjazdach do strefy czystego transportu. Tam ta kamera, która będzie wystawiona, będzie przerzucała numery rejestracyjne na monitor i tam będzie się wyświetlać pojazd z uprawnieniami na zielono, a pojazd bez uprawnień do wjazdu na czerwono. I teraz co się dzieje? Strażnik miejski, jeżeli Ciebie nie zatrzyma, to nie ma jak Ciebie ukarać, ani policja, czyli ukaranie za to, że wjeżdżasz nielegalnie do strefy czystego transportu, może nastąpić tylko i wyłącznie po zatrzymaniu Twojego pojazdu i po weryfikacji tego, że nie masz uprawnień, żeby do niego wjechać. I teraz, jeżeli masz pojazd powyżej 40 lat, to zgłaszasz się do bazy, pokazując tylko dowód rejestracyjny. Te pojazdy są zwolnione z przedstawiania oceny technicznej, czy jakichś zaświadczeń od konserwatorów zabytków, udowadniania tego, że jest to pojazd zabytkowy na żółtych czy biały, na białych tablicach rejestracyjnych. Te pojazdy są całkowicie zwolnione, czyli takim pojazdem 41-letnim wjedziesz do strefy czystego transportu bez żadnych konsekwencji, rejestrując się tylko w bazie Zarządu Dróg Miejskich, nie uzyskując nawet tej naklejki zielonej, która rzekomo jest jakby takim symbolem strefy czystego transportu. Jeżeli posiadasz pojazd od 25 do tych 40 lat i masz go zarejestrowanego na pojazd zabytkowy, co wynika z dowodu rejestracyjnego, to w zeszłym tygodniu na samym początku wymagano opinii rzeczoznawcy do pojazdu zabytkowego już zarejestrowanego na żółtych tablicach rejestracyjnych. Na dzisiejszy dzień, kiedy nagrywamy ten materiał, taka ocena techniczna dla pojazdu spełniającego warunki pojazdu zabytkowego, który jest w dowodzie rejestracyjnym zarejestrowany, nie jest potrzebna. Dla pojazdów, które są na białych tablicach rejestracyjnych, taka ocena techniczna od tych 25 do 40 roku życia pojazdu jest wymagana, żeby uzyskać możliwość czy zgodę, czy być w bazie pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Wyłączenie dla osób, które ukończyły 70 lat i są mieszkańcami Warszawy. Taki komunikat znajdziemy wszędzie na stronach. Natomiast dzisiaj w odpowiedzi na moje pytania udało mi się ustalić, i mam to na piśmie, że pojazdem należącym do 71-letniego na przykład pana czy też pani, nie mieszkańca Warszawy, czyli załóżmy, że mieszkaniec Szczecina chce przyjechać na wycieczkę do Warszawy, ma pojazd niespełniający wymogów wjazdu do strefy, to na podstawie dowodu rejestracyjnego, gdzie jest właścicielem pojazdu i nabył go przed styczniem 2024, bez problemu też taki wjazd otrzyma. Czyli ta cała informacja dotycząca osób, które skończyły te 70 lat, dotyczyła do tej pory mieszkańców Warszawy, to się zmieniło i na dzień dzisiejszy mieszkaniec okolicznych miejscowości, czy Pruszkowa, czy idąc dalej, nie wiem, Bydgoszczy, Krakowa, Katowic, chcący przyjechać do Warszawy, bez problemu dostanie wyłączenie i legalnie będzie mógł bez żadnych konsekwencji wjechać do strefy czystego transportu. Strefa czystego transportu wyklucza osoby, które w ciągu roku przeprowadzają się do Warszawy, czyli takie, które za rok ubiegły rozliczały się w innej miejscowości niż Warszawa. Na moje pytanie osoba, która udzielała mi informacji w Zarządzie Dróg Miejskich, poinformowała mnie, że trudno, trzeba poczekać do końca roku, rozliczyć się PIT-em za 2024 i dopiero ubiegać się w 2025 o zwolnienie
czy wyłączenie pojazdu na tej podstawie jako mieszkaniec Warszawy do wjazdu. Uważam to za bardzo rzecz niesprawiedliwą, bo Warszawa jest miastem, gdzie jest bardzo dużo osób, które w ciągu roku się meldują, a nie z dniem 1 stycznia. Jeżeli jesteś mieszkańcem Warszawy, płacisz podatki, masz meldunek czasowy albo masz meldunek stały i Twój pojazd nie spełnia wymogów, czyli masz pojazd z silnikiem diesla z 2001 roku, czy pojazd benzynowy z 1998 roku, to wtedy Twój pojazd zostaje wyłączony i będziesz miał prawo wjechać przez jakiś czas do strefy czystego transportu. Na moje pytanie, co w sytuacji, jak wymienię samochód i z tego, nie wiem, diesla, czy dajmy na to benzyny 2001, wymienię samochód na 2002, to otrzymałam dwie sprzeczne informacje od dwóch pracowników Zarządu Dróg Miejskich, czyli jeden mi powiedział, że tak, jeżeli zmienię samochód, też który nie spełnia norm, bo mam taki budżet, a nie inny, to wtedy mogę ubiegać się o to, żeby wpisać pojazd. Natomiast druga informacja jest taka, że pojazd, który został nabyty teraz, dajmy na to w lipcu, to nie otrzyma tego wyłączenia. To dotyczy tylko pojazdów, które zostały zakupione przed końcem roku, czyli do 31 grudnia 2023 roku. A co za tym idzie, słuchajcie, jeżeli mi się auto zepsuje i mi się nie opłaca tego samochodu naprawiać, no to mam związane ręce, bo co najmniej przez następne 1,5 roku nie mogę, czy nawet kolejne 3,5 roku, tak, bo to się będą zmieniały te roczniki, nie kupię samochodu w tej samej cenie, w tym samym roczniku, bo nie dostanę zgody na wjazd do miasta. I co wtedy? To jest jedna strona. Natomiast druga strona twierdzi, że tak, oczywiście, ale o tym się głośno nie mówi. Więc teraz rozumiem oburzenie wielu osób, że jest to pewien sposób dyskryminacji osób, których po prostu nie stać na wymianę samochód na dużo nowszy, czy żeby nie jeździć dieslem, czy jeździć tylko benzyną, czy jeździć tylko elektrykami. Więc powinny być przepisy takie działające i w Polsce, i w Unii Europejskiej, które w żaden sposób nie obniżają, nazwijmy to, godności człowieka, czyli nie ma podziału na biednego, bardzo biednego, bogatego czy średniej klasy, bo przepisy powinny być równe dla wszystkich osób. Nie powinna mieć ich pozycja społeczna na to żadnego wpływu. I to jest to, co w tej strefie czystego transportu wielu osobom się nie podoba i jest to całkowicie zrozumiałe, bo nie można wykluczyć, że przez 1,5 roku czy przez 3,5 roku ja jako mieszkaniec Warszawy nie mam prawa zmienić samochodu, dajmy na to, na ten sam rocznik czy na młodszy pojazd, żeby móc wjeżdżać do strefy czystego transportu. Wspominałam Wam już, że 70-letni pan czy pani będą mogli wjechać do strefy po tym, jak oczywiście dokonają rejestracji w tej bazie ZDM-u. Natomiast nie będą mogli pożyczyć samochodu wnukowi czy wnuczce, żeby ona pojechała sama do miasta. Będzie musiało to się odbywać zawsze w towarzystwie babci bądź dziadka, a może w niektórych przypadkach nawet prababci. Więc to jest takie też ciekawe, że tylko osoby powyżej 70 lat jako kierowca lub jako pasażer są uprawnione bez żadnych konsekwencji do wjazdu do strefy czystego transportu. Osoby niepełnosprawne to osoby są, tutaj tak jest przepis określony w uchwale, że to są osoby, które mają kartę parkingową z tym stopniem niepełnosprawności i te osoby mogą wymienić sobie samochód bez żadnego problemu
Jedyną rzeczą, jaka jest, to jest to, że może to być tylko jeden pojazd na jedną osobę o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności, która porusza się pojazdem po strefie. Na pytanie, co w sytuacji, kiedy osoba fizyczna mieszka, dajmy na to, w Pruszkowie, a działalność gospodarczą prowadzi w mieście stołecznym Warszawa, czyli dajmy na to na Alejach Jerozolimskich wynajmuje biuro i tam codziennie samochodem, który nie spełnia wymogów SCT dojeżdża. Czy taka osoba dostanie wyłączenie i zgodę? Otóż nie, bo uchwała mówi o tym, że musisz przedstawić zameldowanie i to, że podatek, czyli to, że płacisz podatki w Warszawie. Natomiast jeżeli chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to doskonale o tym wiemy, że podatki rozlicza się według miejsca zamieszkania, czyli automatycznie nas to wyklucza. Moje pytania były zapisywane skrzętnie w Zarządzie Dróg Miejskich i mam nadzieję, że to spowoduje też zmianę pewnych interpretacji, jeżeli chodzi o osoby właśnie prowadzące działalność gospodarczą, a one nie mieszkają w mieście Warszawa, czy nie mają czasowego meldunku, czy też stałego meldunku. Jeżeli chodzi o występowanie jako pełnomocnik w imieniu, czyli tak jak ja bym chciała iść do urzędu i w imieniu na przykład mojego kolegi Piotrka załatwienia tych formalności, no to też nie ma żadnego problemu. Problem pojawia się na stronie internetowej, ponieważ nie mogę tego zrobić przez swój profil, tak zresztą jest to zapisane w uchwale, tylko muszę założyć profil dotyczący Piotrka, tam załączyć stosowne dokumenty i wtedy mogę w jego imieniu, przedstawiając oczywiście pełnomocnictwo do działań przez niego podpisane, że mogę taką czynność za niego poprzez internet załatwić. Natomiast w punkcie stacjonarnym bez problemu przedstawiam pełnomocnictwo, gdzie są pełne dane właściciela pojazdu, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, w tej sytuacji adres zameldowania, który jest potwierdzony przez właściciela pojazdu, numer dowodu osobistego i przede wszystkim numer PESEL, na podstawie którego następuje weryfikacja. Z ciekawostek powiem jeszcze, że ta naklejka, jeżeli już się zdecydujecie ją zamówić, to nie otrzymujemy jej na miejscu od razu przy złożeniu wniosku, tylko czas oczekiwania jest na nią około 60 dni. W tej chwili to są 2 czy 3 tygodnie i jesteśmy informowani przez urzędnika, że możemy przyjść odebrać tą naklejkę. Także czeka nas wizyta 2 razy w Zarządzie Dróg Miejskich celem odbioru tej naklejki, która jest, a której nie ma, a która musi być, a która nie musi być. Taka ta malutka abstrakcja przepisu dotyczącego. Żeby przybliżyć Wam mniej więcej liczby pojazdów, które będą starały się o wyłączenie albo też nie do wjazdu do strefy czystego transportu, zwróciłam się do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o podanie liczb samochodów zarejestrowanych na terenie Warszawy czy też Polsce. Po wielkim czyszczeniu z martwych dusz w czerwcu tego roku w całej Polsce mamy zarejestrowanych około 36 milionów pojazdów. W tym z uwagi na obostrzenia w tej chwili, jakie obowiązują w Warszawie, pojazdów wyprodukowanych w latach 1990 a 2004 z silnikiem diesla na terenie Warszawy jest zarejestrowanych około 58 tysięcy. Jeżeli chodzi o tablice białe, to jest liczba. Jeżeli chodzi o tablice zabytkowe, to w całej Warszawie tych pojazdów wyprodukowanych w tym roczniku jest pojazdów 13. Jak to wygląda w poszczególnych dzielnicach? I trudno tutaj jakby wykluczyć, bo procentowy ułamek obowiązuje strefy czystego transportu na Pradze Południe, czy na Pradze Północ, na Woli czy Ochocie, ale mogę przybliżyć tutaj liczbę mniej więcej jaka ona jest i ona jest z rzędu, na Ochocie i na Woli mamy rzędu około 2000 pojazdów, czyli tak naprawdę wydawałoby się, że to są niewielkie liczby. Na Śródmieściu takich pojazdów mamy zarejestrowanych około 4300.
Jeżeli chodzi o całe województwo mazowieckie, to tych pojazdów, które w tej chwili są wykluczone do wjazdu do strefy, zarejestrowanych na białe tablice, to ilość około 360 000 tych pojazdów. Mówimy o całym województwie mazowieckim. W tym dodatkowo na tablice zabytkowe z tymi parametrami 41 pojazdów. W całej Polsce takich pojazdów z silnikiem diesla jest zarejestrowanych około 2 800 000, więc stosunkowo Warszawa, gdzie było dużo informacji, że to najwięcej diesli jeździ w Warszawie, z podziałem na całą Polskę, te 58 000 w porównaniu do prawie 2 800 000 w całej Polsce, to uważam, że to nie jest zbyt duża liczba pojazdów z silnikiem diesla. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe i tutaj zmniejszyłam ten zakres roczników, czyli te wyprodukowane pomiędzy 97 a 99 roku, to w całej Warszawie na białych tablicach rejestracyjnych jest zarejestrowanych około 48 000 pojazdów, na tablicach zabytkowych w Warszawie 77 pojazdów zarejestrowanych w poszczególnych dzielnicach i tutaj nie ma aż takiej dużej, drastycznej różnicy pomiędzy silnikiem diesla czy silnikiem benzynowym, bo pojazdów benzynowych w dzielnicy Śródmieście jest zarejestrowanych około 1000 mniej. No więcej jest zabytkowych, bo 15, tam mieliśmy 0 w dieslach, czyli zabytkowych nie ma, jest bardzo mało z silnikiem diesla. Na Pradze i na Ochocie mniej więcej jest tak samo. W Polsce natomiast jest znaczna mniejszość pojazdów zarejestrowanych w tych rocznikach, bo jest około 1,5 miliona pojazdów zarejestrowanych na białych tablicach, a w całym województwie mazowieckim jest około 240 000 tych pojazdów, które według przepisów nie wjadą w tej chwili do strefy czystego transportu, chyba że udowodnimy dokumentami i zostanie uznane nasze wyłączenie, co nam pozwoli wjeżdżać do strefy. Dużo słyszy się o tym, że to właśnie diesle zanieczyszczają powietrze, a co jest ciekawe, zapytałam, jaka jest liczba pojazdów zarejestrowanych w samej Warszawie, pojazdów wyprodukowanych od 1974 do 1998 roku, to tych pojazdów jest około 28 000 z silnikiem diesla, a 72 000 pojazdów z silnikiem benzynowym, czyli tak naprawdę strefa uderza w osoby właścicieli pojazdów na tą chwilę przez te 1,5 roku, które w tej chwili jest. Właścicieli pojazdów z silnikami benzynowymi to są roczniki 97, 98 i 99. No i dość tutaj 5-letni okres pojazdów wyprodukowanych z silnikiem diesla 99 do 2004. To jest taka pula rocznikowa, która, jeżeli nie jesteś mieszkańcem Warszawy, to niestety nie wjedzie do strefy czystego transportu i nie masz 70 lat i nie jesteś osobą niepełnosprawną, co jakby uważam, że jest niezgodna i niefajna. Jak to jest rozwiązane w innych krajach? Wiemy, że w Berlinie, nawet jeżeli ktoś nie spełnia warunków, to wnosi opłatę wyższą niż samochody zabytkowe i wtedy pomimo tego, że nie spełnia warunków, tak jak my tutaj mamy określone te roczniki, które wymieniłam, pomimo wszystko wjadą. W Polsce natomiast zostało tak to napisane w uchwale, że te pojazdy nie wjadą do strefy czystego transportu, co powoduje duże oburzenie w świecie motoryzacyjnym i w świecie właścicieli tychże pojazdów, no bo nie oszukujmy się, nie każdego stać na wymianę na nowszy samochód czy nowy samochód, a cieszy się z tego, co ma i że ma się czym poruszać. Jak to jest z lawetami?
Lawety to pojazdy specjalne i one też podlegają wyłączeniu. Oczywiście, jeżeli spełnimy warunki, jakie wskazuje nam ustawodawca w uchwale. Przedstawiamy dowód rejestracyjny z wpisem, że jest to pojazd specjalny. Wtedy taka laweta bez problemu, jeżeli nie wiem, jest dieslem z 1997 roku, to wjedzie bez problemu. A co w sytuacji, gdy przewozimy samochód na lawecie, który nie ma uprawnień? No, też tutaj jest dużo kontrowersji, bo teraz ja zapytałam urzędnika, jak to będzie, skoro pojazd zostanie przetransportowany do centrum Warszawy, wwozi go laweta, która ma uprawnienia do wjazdu, samochód zostaje, że tak powiem, rozładowany i użytkowany w samej już strefie. Co wtedy? No oczywiście padły dwie odpowiedzi, że w pierwszej kolejności kontroluje się pojazdy na wjeździe, natomiast druga odpowiedź, która przyszła, że jednak taki pojazd, który samodzielnie nie przekroczył tej granicy strefy czystego transportu, jeżeli zostanie zatrzymany do kontroli i policjant czy też Straż Miejska stwierdzi, że nie ma go w tej bazie rejestrowej, to wtedy zostanie pouczony albo otrzyma ten mandat, o którym jest mowa, w wysokości 500 zł. Istnieje również wyłączenie dla pojazdów na wydarzenia czy eventy. Jeden konkretny pojazd może być zgłoszony przez organizatorów, czyli zgłaszamy się do organizatora eventu, wydarzeń maksymalnie 10 razy w roku. Czyli 10 razy w roku, 10 dni. I tu jest ta kwestia, gdzie mamy 4 razy 4 dni. Pojazd tak po prostu, bez żadnych konsekwencji, może wjechać do strefy czystego transportu 4 dni, nie 4 razy. Na moje pytanie, czy mogę jednego dnia wjechać i wyjechać, nie wiem, 5-10 razy spoza granic, otrzymałam informację od pracownika Zarządu Dróg Miejskich, że tak, takim pojazdem mogę wjeżdżać tego jednego dnia kilka razy. Nie ma ograniczenia 4 razy, czyli że wjadę raz na kwartał, tylko mogę sobie wybrać na przykład jeden dzień i jeździć przekraczając granicę strefy czystego transportu cały dzień i nie otrzymam za to żadnej kary i będzie potraktowane to jako jednorazowy wjazd. Przynajmniej na tą chwilę tak jest to przedstawiane i taka jest interpretacja tego punktu. Wracając do tego wjazdu 10-krotnego na różne wydarzenia, to wygląda tak, że jeżeli tak naprawdę Twój pojazd spełnia te wszystkie warunki, które powodują, że otrzymasz tą zgodę, czy też tą zieloną naklejkę, której nie musisz mieć do tego, żeby wjechać do strefy, wydaje mi się, że nie jest obowiązkowe zgłaszać się do takiej strefy, bo ponieważ możesz tym pojazdem wjeżdżać kiedy chcesz i wyjeżdżać kiedy chcesz. Natomiast możesz to uczynić, jeżeli nie jesteś zarejestrowany w tej bazie. Wtedy zgłaszasz się do organizatora eventu i raz danym pojazdem możesz wjechać 10 razy na teren strefy czystego transportu. Natomiast jeżeli jesteś właścicielem pojazdu ponad 40-letniego i nie jesteś mieszkańcem Warszawy i przyjeżdżasz tutaj na zlot czy na rajd, tak, najbliższy rajd to mamy taki duży, to mamy Barburkę. Wtedy, pomimo tego, że nie jesteś mieszkańcem Warszawy, to wysyłasz tylko ten dowód rejestracyjny, rejestrujesz się w bazie i bez problemu możesz wjechać na teren strefy czystego transportu w Warszawie. I oczywiście można powiedzieć, że wcześniej się tym nikt nie interesował, jak wygląda strefa czystego transportu, że można było zabrać głos, można było złożyć projekt, ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że Unia wymogła na nas to, żeby ta strefa czystego transportu powstała. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was spotkał się już z absurdami przepisów, a przede wszystkim tym, że składamy wniosek o naklejkę, której tak naprawdę nie musimy otrzymać. Zapraszam Was do komentowania i do zadawania pytań. Chętnie odpowiem. Dziękuję. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto,
Zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.